Witam! Dzisiaj ciasto jak z cukierni. Mięciutki biszkopt kakaowy przełożony kremem maślanym na mleku skondensowanym. Ciasto polałam smaczną, lśniącą polewą czekoladową. Całość jest grzechu warta. Polecam. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału i do włączenia dzwoneczka. I czekam na łapki w górze. Zaczniemy od przygotowania ciasta kakaowego. A oto lista składników. Do miski przesiewamy 120 g mąki, około 3/4 szklanki, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, kakao 35 g, około 1/4 szklanki. Mieszamy i odstawiamy na bok. Na boku rozpuszczamy 35 g masła. Do dużej, suchej miski wlewamy 6 białek bez śladu żółtek. Zaczynamy miksować. Kiedy białka się spienią, zaczynamy wsypywać po trochu drobny cukier. 160 g, 3/4 szklanki. Wsypujemy cukier waniliowy i miksujemy na szybkich obrotach przez około 8 minut. Do ubitej, sztywnej piany wlewamy roztrzepane żółtka. 6 żółtek wlewamy stopniowo z boczku i cały czas miksujemy. Do małej miski przekładamy 3 łyżki piany z żółtkami. Wsypujemy 2 czubate łyżki mąki z kakao. Wlewamy rozpuszczone masło i mieszamy dokładnie rózgą. Teraz tę masę przekładamy do reszty piany w dużej misce i przesiewamy 2 łyżki mąki z kakao. Mieszamy łopatką lub rózgą ruchem od dołu ku górze. Mieszamy dokładnie, zbieramy mąkę z dna miski. I tak powoli wsypujemy całą mąkę. Masę przelewamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Biszkopt od razu wkładamy do nagrzanego piekarnika. Ciasto pieczymy przez około 25 minut w temperaturze 170 stopni. Otwieramy piekarnik i patyczkiem sprawdzamy, czy ciasto jest upieczone. Ostudzony biszkopt wyciągamy z foremki. Ciasto zawijamy w ściereczkę i przykrywamy folią plastikową i zostawiamy na całą noc. Następnego dnia ciasto przekrawamy na 2 połowy. To nam ułatwi pracę. Każdy kawałek przekrawamy na 2 jednakowe blaty. Wierzchnie blaty odkładamy na bok. 2 dolne zamykamy w rant lub wkładamy do foremki, w której piekliśmy ciasto. Ciasto odkładamy na bok. Teraz przygotujemy krem. Oto składniki. W miseczce mieszamy 2 żółtka z wodą i cukrem waniliowym. Do garnuszka z grubym dnem wlewamy mleko skondensowane 240 g i żółtka z cukrem. Mieszamy i stawiamy na gaz. Podgrzewamy, cały czas mieszając, doprowadzamy do wrzenia. Zaczyna gęstnieć, zmieniać konsystencję.
Kiedy krem zacznie pykać, czekamy jeszcze przez około 15 sekund. Potem wyłączamy gaz. Krem przelewamy do zimnego naczynia. Przekrywamy folią, tak aby dotykała krem i odkładamy do ostudzenia na stole w temperaturze pokojowej. Do kremu wykorzystamy masło dobrej jakości 380 g. W międzyczasie przygotujemy także poncz. W gorącej wodzie rozpuścimy cukier i odstawimy do ostygnięcia. Drzem, który wykorzystamy, drzem morelowy, nie powinien mieć kawałków owoców. Ja mój drzem zmiksowałam. Masło i krem powinny mieć tę samą temperaturę pokojową. Zaczynamy miksować masło na szybkich obrotach. Miksujemy przez około 8 minut. Co jakiś czas zgarniamy masło ze ścianek miski lub misy miksera, jeżeli go używamy. Masło jest teraz puszyste i jasne. Do masła wsypujemy 35 g przesianego kakao, około 3,5 łyżki. Mieszamy, a potem miksujemy. Teraz do naszej masy zaczynamy dodawać po 2 łyżki kremu i miksujemy krótko na szybkich obrotach. Tak postępujemy, aż dodamy cały krem. Na koniec wlewamy rum lub aromat rumowy i mieszamy. Kremu maślanego nie wkładamy do lodówki, aby nie stwardniał. Chyba że jest lato i jest gorąco. Wówczas wkładamy go na około 20-30 minut. Z gotowego kremu odkładamy na bok 3 duże łyżki, na później do ozdoby ciasta. Biszkopt nawilżamy ponczem. Pamiętajcie, że dolny blat zawsze nawilżamy mniej niż ten górny, aby płyn nie przeciekał. Na ciasto nakładamy cały krem. Przykrywamy górnym blatem, lekko przyciskamy. Ciasto nawilżamy ponczem. Kolejna drzem. Mój drzem lekko podgrzałam, aby łatwiej się rozsmarowywał. Teraz ciasto wkładamy do lodówki i robimy polewę czekoladową. Podgrzewamy śmietanę 100 g. Kiedy tylko zacznie wrzeć, wlewamy ją do posiekanej czekolady, również 100 g. Czekamy około 30 sekund i mieszamy dokładnie, zaczynając od środka. Teraz dodajemy miękkie masło i mieszamy dokładnie przez około 1 minutę. Polewa powinna być lejąca. Od razu polewamy nią ciasto.
Ciasto wkładamy do lodówki na 10 minut. Po wyjęciu robimy nacięcia. Zaznaczamy, gdzie będziemy przecinać ciasto. Potem kroimy na równe porcje. Nóż myjemy za każdym razem i osuszamy. Nasze porcje będą równe, jednakowe, jak w cukierni. Ciasto od razu dekorujemy kremem, który wcześniej odłożyliśmy na bok. Tak wygląda gotowe ciasto czekoladowe. Zapewniam Cię, że jest przepyszne. I przyznam, że nie jest zbyt słodkie. Koniecznie wypróbuj ten przepis na specjalne okazje i zaskocz bliskich i przyjaciół. Czekam na Twój komentarz. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam na następne. Ciao, ciao!